i witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Spytałam Was ostatnio na moich socialkach, jak na przykład na Facebooku, czy Instagramie, czy nawet chyba też na grupie Snapchat, której też powinniście być, bo jest tam super dużo fajnych rzeczy. I spytałam Was o to, co mnie sądzicie, co sądzicie, że na przykład myślę, albo robię, o czym nie piszę, albo kim jestem, kim byłam. Także takie Wasze właśnie spostrzeżenia i pytania pozbierałam wszystkie w kupę, no i mam zamiar na nie dzisiaj odpowiedzieć. Sporo było takich uroczych, że sądzicie, że jestem fajna albo miła i naprawdę one bardzo mnie cieszą i dziękuję Wam serdecznie za nie, ale zdecydowałam się, że w tym filmiku odpowiem na takie, wiecie, najbardziej juicy, nie? Takie najbardziej kontrowersyjne, które wydaje mi się są ciekawe i będzie fajnie o nich pogadać. To mam mój telefon, zaraz sobie odpalę Facebooka, no i zobaczymy, co mnie sądzicie i czy to się faktycznie zgadza z tym, jaka jest prawda. Maciek Łaczmański. Twoim marzeniem jest jedzenie udka z KFC, dopychając to kromką chleba z nutellą. Maćku, no widzisz, troszkę jest w tym prawdy, a troszkę nieprawdy, ponieważ faktycznie przyznaję, że kiedy przeprowadziłam się do Krakowa z Jasła, z mieściny, w której faktycznie nie było w ogóle żadnych fast foodów, odbiło mi na punkcie kajfacza, kochałam jeść kurczaki i było super, ale teraz nie chodzę tak naprawdę na fast foody, wolę zjeść w domu, zwłaszcza że mój chłopak świetnie gotuje. No, ale jeżeli chodzi o nutellę, zawsze w moim serduszku i o ile nie mogę jej jeść, bardzo bym chciała, uwierzcie mi. Aldona Zaręba. Jesteś odporna na klej na gorąco. I to chyba faktycznie jest w 100% prawdziwe stwierdzenie, bo wydaje mi się, że tak długo jak pracuję z klejem na ciepło, z opalarką, z ciepłą wordlą, moje ręce po prostu troszkę się mniej uwrażliwiły na ciepło, po prostu jestem w stanie dotykać gorących rzeczy niż wiele innych osób. Nie przeszkadza mi to szczególnie, zwłaszcza, że no po prostu pracuję z tym bardzo często, no i tak jednak jest. Także klej na ciepło, jesteśmy ziomkami. Jesteś otwarta na cosplaye z wielu gatunków popkultury i anime, i kreskówki oraz gry. Tak, to jest prawda. Wydaje mi się, że nie ma czegokolwiek, co by mnie blokowało z jakiejkolwiek serii. Nie wiem, gry, anime, komiksy, filmy, co mi tylko się spodoba, co tylko jakby mnie będzie odpowiadać w designie postaci i będę na przykład, nie wiem, czuła się dobrze z tą postacią, po prostu to zrobię. Martyna Sylwia Goik. Wolisz piankę od wordli? Nie do końca. Wydaje mi się, że i pianka, i wordla mają swoje zastosowania i nie wyobrażam sobie pracowania nad żadnym cosplayem bez wordli do paru elementów czy czegoś, co faktycznie musi być wytrzymałe. To jest skomplikowane pytanie i wydaje mi się, że zależy po prostu od designu postaci, ale ogólnie gdybym miała wybrać tylko jeden materiał, z którym mogę pracować już całe życie, ever, to faktycznie to byłaby pianka. Marcin Koryn-Jagła mówi: nigdy nie brakowało Ci pewności siebie i nadal masz czasem takie ataki, dlatego tak bardzo uwielbiasz swoich fanów. I to jest super pytanie. Mam właśnie wrażenie, że dla takich pytań ten filmik powstaje. Słuchaj Marcin, myślałam troszkę nad Twoim pytaniem i wydaje mi się, że jest troszkę na odwrót, jeżeli chodzi o tą kwestię pewności siebie, ponieważ gdy zaczynałam robić stroje i kiedy faktycznie zaczynałam te kostiumy i myślałam, że wszystko co robię jest ekstra, wyglądam świetnie i nie ma niczego lepszego, ponieważ też nie miałam porównania i wiedziałam, że mogę coś po prostu zrobić lepiej i faktycznie wtedy czułam się świetnie. Teraz, kiedy cosplay jest takim fenomenem na skalę światową, również i w Polsce, mamy naprawdę tyle cosplayerów i właśnie kiedy się porównuje do tego, jak ludzie są zdolni i pracowici i super wyglądają te dziewczyny, to faktycznie czasem się mogę poczuć na taki ziemniaczek i jest mi ze sobą samej bardzo źle, ale wydaje mi się, że to nie jest aż taki, wiecie, problem, żebym jakoś czuła się źle i miała zaniżoną samoocenę. To chyba nie o to chodzi, ale wiem, że nie zmieniło się jedno. Bardzo ubierasz swoich fanów. To prawda, nic się nie zmieniło przez tyle lat. Zawsze się cieszę, kiedy mam takie właśnie osobki, które mnie oglądają i wspierają w tym, co robię. Jarek Szczepankiewicz. Kochasz cosplay od czasów szkoły średniej i kochasz wszystkich ludzi, którzy do Ciebie podchodzą zrobić sobie z Tobą zdjęcia na konwentach. I tak, to jest prawda. Moja przygoda z cosplayem zaczęła się chyba w pierwszej klasie liceum, jakoś tak. I od tej pory ciągle w tym siedzę, także nic się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o ludzi na konwentach, którzy przychodzą się przywitać i zrobić sobie zdjęcie, super, zawsze bardzo to lubię. Jedyne, co wydaje mi się, że jest słabe i trochę mnie odstrasza od takich osób, to jest kiedy przychodzą i się nie odzywają, tylko podchodzą, składają Ci telefon pod buzię i to jest koniec interakcji z tymi osobami. Może to jest trochę słabe, ponieważ czuję się lekko jak taka, wiecie, ozdoba konwentu, jakiś tam, wiecie, kartonowa rzecz, którą sobie ludzie robią selfiki, a nie do końca jak człowiek, więc może to jest taka słabsza część tej całej interakcji z ludźmi na konwentach, ale oprócz tego nie, jest super i bardzo często bardzo się cieszę, że ludzie do mnie przychodzą, także dalej przychodźcie, gadajmy, róbmy sobie fotki. Piotr Zagroba odnosi wrażenie, że nie palę papierosów i ma rację. Piotrek, nie palę, nie planuję palić, nigdy w życiu nie będę palić, ponieważ to jest syf, to jest śmierdzące, choroby, kasa,
Nie, po prostu to nie jest fajne. Bartosz Kliks mówi, że lubi być podnoszona przez wyższe i silniejsze osoby. Bartku i wszyscy inni, jeżeli ktokolwiek mnie jeszcze raz podniesie na konwencie, to będę gryzła, będę szarpała, będę drapała. Ja, Czapi, lubi ziemię. Ziemia lubi Czapi. Proszę mnie nie podnosić, gdy się witamy, bo naprawdę tego nie znoszę. Przemysław Kowek mówi: bądźmy kontrowersyjni. Na zdjęciach występuje twoja siostra bliźniaczka. I szczerze mówiąc, byłoby super, nie? Naprawdę. Ja bym bardzo chętnie wolała siedzieć w domu, robić kostiumy i wysyłać swojego klona na zdjęcia, na te, wiecie, niewygodne szpilki, na zimno, na te wszystkie sesje. Idź. A ja sobie posiedzę w domu i po prostu będę fajnie sobie robić stroje, bo to jest to, co naprawdę najbardziej lubię. Ale odpowiadając na pytanie, nie mam siostry, mam tylko starszego brata. A Michał Witkowski pyta: jeżeli pierogi tylko z kapustą i grzybami? Otóż, mój drogi Michał, jeżeli pierogi, to wszystkie. Kocham pierogi, po prostu pierogi są super, polska kuchnia jest super, jedzmy pierogi. Piotr Pyton-Ray mówi: bardzo nie lubisz, jak traktuje się gorzej innych ludzi przez to, jak wyglądają, nie lubisz hejtu i kochasz wszystkich. Tak mi się wydaje. Przynajmniej taką osobą bym chciała być, która stara się kochać wszystkich i nie mieć do żadnych osób uprzedzeń. Ogólnie nie znoszę traktowania gorzej i wyglądających ludzi w cosplayu, zwłaszcza w cosplayu. Po prostu mnie to doprowadza do szewskiej pasji. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak ładniejsi, brzydsi cosplayerzy, są ludzie, którzy po prostu bardziej pasują, mniej pasują, a nawet jeżeli nie pasują, to hej, kim jesteśmy, żeby mi zabraniać, żeby te stroje robili? Więc naprawdę to akurat bardzo mnie irytuje w cosplayowym środowisku. I faktycznie, kiedy zauważę na przykład na internecie, że ktoś, kto nie do końca wie, jak się obronić, jest bardzo na przykład młody albo świeży w cosplayowym towarzystwie, jest, nie wiem, męczony przez kogoś, to zazwyczaj tak włączam się taki tryb, wiecie, białego rycerza na koniu i faktycznie potem żałuję, bo więcej z tego mam nieprzyjemności i potem męczenia się z ludźmi niż cokolwiek to jest warte, ale przynajmniej wydaje mi się, że właśnie warte może było tylko tego, że zrobiłam to, co wydaje mi się jest słuszne. I potem moje sumienie mówi mi, że obroniłaś kogoś, kto nie wiedział, jak się obronić. Karolina Lisicka mówi: lubisz pizzę hawajską. A więc, moja droga Karolina, jak pizza, to każda. To prawda. Ja uważam, że wszystkie pizze są spoko. Jedyne, czego nie potrafię zjeść na pizzy, to ostrych papryczek, bo ogólnie nie trawię ostrego i umieram po ostrym. Także ananas na pizzy, it's gay. W ogóle najlepszy smak to smak darmowy, więc w ogóle darmowa pizza hawajska też zjem. Nie ma dyskryminacji pizzowej. Gosia Łosoś-Moraczewska mówi, że wolę klej kontaktowy od kropelki i tutaj też muszę powiedzieć, że nie ma tak naprawdę czego wolę, zależy do czego potrzebuję konkretnych klejów, bo każdy z nich, nie wiem, sprawdzają się do innych rodzajów technik czy materiałów. A gdybym miała wybierać, to pewnie klej kropelka po prostu jest dla mnie poręczniejszy niż kontaktowy. A Magdalena Kosobocka mówi, że wychodzę na pole zamiast na dwór. Ale ja przepraszam bardzo, jak można wychodzić na dwór? Nie, ja wiem, że to jest bardzo podchwytliwe pytanie i nie złapiecie mnie tutaj. Ja jestem team Podkarpacie i na Podkarpacie wychodzimy na pole. Sorry, także tak będę mówić. Michał Gut mówi, że nie lubię rodzynek w serniku. Wytłumaczcie mi, po co są rodzynki w serniku? To nie jest rodzynik, to jest sernik. Więc jeżeli to jest sernik, to jemy ser, a nie rodzynik. Nie wiem, rodzynek. Jeżeli sernik, to tylko bez rodzynek. Zapamiętajcie to sobie. A Kamil Wilk twierdzi, że w przeszłości byłaś facetem. I wiesz co, Kamilu? Coś w tym jest. Oprócz tego, że to jest świetny clickbait, dzięki, to również uważam, że naprawdę coś w tym jest, ponieważ od małego, odkąd pamiętam, dobrze się komunikowałam z chłopakami, lepiej mi się właśnie z nimi dogadywało, zwłaszcza, że miałam głównie kolegów na boisku, na podwórku, bardziej byłam w jakieś męskie zadania, czy wiecie, jakieś zajęcia właśnie typowo męskie w garażu, jakieś jazdy na rowerach. Bardziej mnie to interesowało niż lalki i zabawki, więc może dlatego teraz skończyłam jako cosplayerka, która siedzi i napieprza tymi narzędziami w domu. Mam też parę bardzo juicy pytań od Karoliny Piątek, która usłyszała dobre ploteczki na mój temat, także z przyjemnością się do nich odniosę. I zaczynamy. Jak brałem osoba, która robi cosplay zarobkowo lub że brała udział w konkursach międzynarodowych, może brać udział w konkursie na polskim konwencie. No i z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że to jest straszna bzdura, bo wydaje mi się, że po pierwsze spójrzmy na regulaminy konkursów cosplay. W żadnym z nich nie ma zapisku, że profesjonaliści nie mogą brać udziału w konkursach.
A biorąc pod uwagę, ile osób, które są profesjonalistami w ich dziedzinie, na przykład są kowalami, pracują w metalu, pracują w skórze, są krawcowymi, są aktorami, pracują w cyrku, to są osoby, które również biorą udział nawet w naszych polskich konwentach i konkursach cosplay i wykorzystują swoje umiejętności w strojach i prezentacjach. Dlaczego więc taka dziewczyna, którą jestem ja, która na próbach i błędach nauczyła się różnych rzeczach w cosplayu, nauczyła się co jest okej, a co nie jest okej, nie miałaby prawa brać udziału? Wydaje mi się, że to jest jakby odbieranie normalnej, fajnej części cosplayu, jaką dla mnie jest występ na scenie i rywalizacja, zabranie mi tego tylko dlatego, że już, nie wiem, swoje się nachapałam. No hej! I to, co mówiłam w ostatnim filmie, jeżeli nie czujecie się na siłach, aby rywalizować z naprawdę osobami, które znają się na rzeczy, po prostu może weźcie udział w jakimś konkursie typu debiut, albo w konkursie, który jest po prostu mniejszy, a nie jakimś ogromnym pyrkonie i maskaradzie. Kolejna ploteczka od Karoliny na przykład. Niezależnie od cosplayu do nowych konkursów międzynarodowych biorą szapi, żeby podczas pierwszej edycji, w której bierze udział polska reprezentacja, nie było dziadostwa. To chyba jest pytanie do sędziów, kochani, a nie do mnie, ponieważ ja nie mam wpływu na to. Znaczy, mam wpływ tak jak dobrą robotę odbywaną nad moim kostiumem, ale nie mam wpływu na to, kogo wybierają. I jeżeli mnie wybiorą na jakiś konkurs, to super, cieszę się i czuję również presję, że mam tą odpowiedzialność na sobie, żeby dobrze właśnie pokazać swój kraj. Ale nie wydaje mi się, żeby tak to wyglądało? Zwyczajnie, kiedy pojawia się w Polsce nowy konkurs cosplay i jestem w stanie brać udział w eliminacjach do niego, po prostu się zgłaszam do pierwszej edycji i wydaje mi się, że to jest tylko to, dlaczego jestem jedną z pierwszych osób, która faktycznie jest wysyłana do tego kraju. A jeżeli ktoś uważa, że mam dodatkowe względy tylko dlatego, że jestem osobą sprawdzoną i jakby nie nawalam w takich konkursach i zawsze jestem punktualna i tak dalej, to tylko mi miło, to znaczy, że dobrze robię swoją robotę i ludzie mogą na mnie polegać. Kolejną rzeczą jest to, że Szapi nie zadaje się z ludźmi, w sensie wchodzi w grupki, którzy nie odnieśli sukcesów w jakichś dużych konkursach międzynarodowych. I to jest tak głupia plotka, że ja naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć wam, słuchajcie, bo ja osobiście kocham grupki. Ja kocham robienie cosplayów w grupach, z przyjaciółmi, ze znajomymi, to jest super uczucie i naprawdę jedna z najfajniejszych rzeczy, którą można zrobić w cosplayu. Może jedynym ziarnkiem prawdy, które jest w tym stwierdzeniu, jest to, że faktycznie wolę grupy z ludźmi, których mam jakby sprawdzonych, których znam osobiście, których wiem, że te stroje skończą i faktycznie ta grupa dojdzie do skutku. I nie jest to, broń Boże, żadne uprzedzenie w kierunku kogokolwiek z tych osób, z którymi właśnie na przykład, nie brałam udziału w grupie, ponieważ to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że jeżeli już faktycznie poświęcam swój czas i pieniądze na jakiś kostium, to bardzo bym chciała, żeby jednak ta grupa wyszła. Dlatego też uwielbiam grupy na przykład Skyri, musicalowe, czy wcześniej scenkowo-cosplayowe, które faktycznie zawsze wychodziły i zawsze wiedziałam, że jest ten poziom, ponieważ Kasia trzymała wszystkich za gardło i wiedziała, że każdy dokończy kostium. Ja sama nie jestem zbyt dobra, jeżeli chodzi o panowanie nad grupami, dlatego się nigdy tego nie podejmuję, nie tworzę grupek sama, ponieważ nie jestem w stanie zapanować nad wszystkimi i upilnować ich tak, żeby nie odbiło się to na mnie nerwowo. Teraz też jestem w paru grupkach, które nie składają się wcale z jakichś super doświadczonych osób i mam tam naprawdę bardzo wielu różnych ludzi, także naprawdę nie wiem, skąd to się wzięło. To były fajne ploteczki, naprawdę wspaniałe rzeczy ludzie produkujecie, nieźle. Ale nie zwalniamy, ponieważ Łukasz Foyt ma również dla mnie inne swoje spostrzeżenia. Zastanawiałam się dość długo, jak to ma się do tego, co ludzie mówią i jak się innym w tym biznesie obrabia dupę. Łukaszu, plotki były, są i będą w każdym towarzystwie, jakie tylko jest. Cosplayerzy wcale nie są wyjątkiem. I jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy na przykład zajmują się rekonstruktorką, czy jakimiś miniaturami, czy malowaniem, czy jakimkolwiek innym, hobby poza cosplayem, to oni mówią, że tam jest tak samo, jak nawet nie wiem, czy nie gorzej. Jeżeli chodzi o mnie, to po prostu nauczyłam się jakoś z tym żyć. Ogólnie nie przejmuję się tym, co ludzie gadają. Jeżeli coś usłyszę o sobie, to po prostu przytakuję, mówię, aha, dobra, spoko, bo co mam powiedzieć więcej? Jeżeli ktoś faktycznie chce w to uwierzyć, to i tak uwierzy, nieważne co zrobię. A jeżeli ktoś będzie chciał się przekonać osobiście, podejdzie, zapyta, ej Czapi, słyszałam takie rzeczy, powiedz mi o co chodzi. I ja z przyjemnością mu odpowiem. A to również wyrobiło we mnie taki nawyk sprawdzania wszystkiego, co ludzie gadają, czyli również staram się nie wierzyć w to, co ludzie mówią o innych osobach, wolę się po prostu z nimi spotkać, pogadać, wyrobić własną opinię i tak jakoś przesiewać to, co ludzie gadają. A wspominając o towarzystwie pro-cosplayerów, to nie do końca wiem chyba, o co chodzi. Mam takie wrażenie, że po prostu ludzie, którzy widzą nas, starszych wyjadaczy, którzy poznali się przez lata konwentowania, konkursów, robienia cosplayów wspólnie, widzą nas jako taką
loża, a jednocześnie to po prostu jesteśmy bandą znajomych, którzy po prostu się znają i dlatego spędzamy ze sobą czas i chcemy być razem na konwentach. Więc nie wydaje mi się, że to jest jakaś ekstra loża. Wystarczy, że przyjdziecie się przywitacie. Ja non-stop co konwent widzę nowe twarze w naszym towarzystwie, wśród naszych znajomych, także to cały czas wsiąknie nowych ludzi, więc wydaje mi się, że to nie jest żadna jakaś zamknięta enklawa, tylko po prostu banda znajomych, którzy siedzą razem przy piwie na piwku. I na koniec mam luźniejsze pytanie z Instagrama i Feki Cosplay pyta: jesteś niezerą jak wszyscy Safrepa? Chyba faktycznie tiara przydziału na Patermore mnie dobrze dopasowała, ponieważ na co dzień jestem takim faktycznym, prawdziwym ziemniaczkiem. Nie ukrywam, że życie ze mną w kuchni to jest pewne pasmo przygód, od przewracania się na swoich własnych nogach, po rozbijania jakichś misek, po uderzenie się patelnią. Tak, to moje życie. I to chyba jest na tyle, kochani. Oczywiście pytań było jeszcze parę, ale wybrałam te najbardziej ciekawe dla mnie, także mam nadzieję, że również Was zainteresowały. Jeżeli coś Was zaskoczyło, napiszcie koniecznie w komentarzach na dole, co to jest i czy wolicie rodzynki w serniku, czy pizza hawajska jest spoko. Dajcie mi również znać, czy takie filmiki jak dzisiaj na przykład właśnie Wam się podobały. Czy chcecie więcej jakichś informacji, jakichś Q&A'ów o mnie, czy może więcej rzeczy stricte typowo cosplayowych. Wiesz, no chciałabym wiedzieć, co Wam się podoba. Zapraszam do subowania i zapraszam do innych filmów. A na dzisiaj to będzie już wszystko i bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia do następnego razu. Buźka, pa pa!